ale za chwilę będzie miał szansę zdobyć dużo cenniejszy pas. Pas mistrza świata wagi ciężkiej. Będziemy towarzyszyć Goldbergowi aż do wyjścia na ring. Zobaczymy, ile ma do przejścia ten zawodnik. No, jest skoncentrowany, skupiony, wie, z kim będzie walczył. W końcu będzie walczył z legendą, czyli z Hollywoodem Hoganem. W walkach przeciwko teamowi NWO często bywa, że nie walczy się tylko z jednym zawodnikiem, ale i z kilkoma trzeba, jak koledzy Hogana mogą spróbować mu pomóc, jeżeli coś będzie źle szło. Teraz możemy się przekonać, jak ogromna jest hala Georgia Dome. Goldberg idzie już dobrą minutę i jeszcze nie widzimy, no w końcu wchodzi już w ten tunel i za chwilę zobaczymy te ponad 40 000 ludzi, którzy przyszli oglądać właśnie jego triumf bądź jego porażkę w walce z Hollywoodem Hoganem. Ciekawe są okoliczności, w jakich doszło do ich walki. Otóż 5 dni wcześniej podczas gali WCW Thunder komisarz Federacji WCW ogłosił, że Hollywood Hogan nie bronił tytułu w ciągu 60 dni i musi z kimś bronić tytuł, a Federacja WCW wyznaczyła mu właśnie Goldberga, który był challengerem numer 1. I zobaczmy, no, tego olbrzyma potwora teraz nam zniknął, ale jak on to wytrzymuje? Wspaniała oprawa i wspaniała zapewne walka przed nami. W tle słyszymy głosy publiczności, która krzyczy Goldberg, Goldberg. Dla nich nie ulega wątpliwości, że zwycięzcą może być tylko on. Hogan nie jest specjalnie popularny, zresztą ma wizerunek w tym momencie złego faceta w wrestlingu. Tak więc wszyscy są za Goldbergiem. WCW, wszystkie chwyty dozwolone. Takiej walki w naszym programie jeszcze nie było, tak więc warto ją zobaczyć, warto obejrzeć i dowiedzieć się, kto będzie najlepszym wrestlerem na świecie. No, widać, że jednak większość publiczności jest za Goldbergiem. Te plansze, te transparenty. No i słyszymy Goldberg, Goldberg. I za chwilę jego rywal. Najbardziej znany wrestler w historii, Hollywood Hulk Hogan, posiadacz pasa mistrza świata wagi ciężkiej. No tak, wyzywa Goldberga, no ale to już zawodnik, który na ringu spędził kilkanaście lat, swoje dostał, swoje przeżył, niejedna kontuzja, tak więc no, może być różnie. Nie jest chyba faworytem. No, Goldberg, który wygrał już ponad 100 walk w Federacji WCW, ale będzie walczył jednak z Hoganem, mimo że już nie ta siła, nie ta kondycja, to jednak doświadczenie, zmysł taktyczny, który jednak przydaje się w wrestlingu. No i oczywiście jednak jest siła, są mięśnie, ale młodość to młodość. No tak, tradycyjne rwanie koszulki na ringu, tradycyjna bandana na czole Goldberga, NWO i po drugiej stronie Bill Goldberg. Tak, zapewne będą się panowie przekomarzać, będą pokazywać, kto jest górą, kto czuje się lepiej psychicznie przed tym wielkim pojedynkiem. O ile Hogan jest liderem i reprezentantem teamu NWO w tej walce, to Goldberg reprezentuje WCW, która bardzo chciałaby odzyskać tytuł dla siebie, gdyż dwie te organizacje toczą ze sobą zawziętą walkę. Tak więc popatrzmy, przed nami zapewne kilkanaście minut wielkich emocji. Jak zwykle tym, co pokazuje Hogan, trochę aktorstwa. To jest aktor, on już występował w kilkunastu filmach Hollywood, stąd ten przydomek. Zgadza się. No, wybił się dzięki wrestlingowi i teraz może dyskontować swoją sławę, grając w filmach, występując w znanych talk showach. Ciekawe, czy potwierdzi się to, że jednak Hogan, jeżeli coś idzie nie po jego myśli, trochę udaje. Czy Że go boli, że dostał.
Chodzi także o odwrócenie sędziego. No, zresztą Hogan zawsze może liczyć na pomoc kolegów. W Teamie NW jest 12 zawodników. Może liczyć, że albo Hennig, albo Scott Hall, albo Giant będą starali się mu pomóc w tej walce. Ale patrząc w twarz Goldberga widać i przypominam sobie, że jeszcze nie widziałem go tak skoncentrowanego i jakby obawiającego się swojego rywala, bo zawsze wychodził, no trwało to minutę, półtorej i rozprawiał się z każdym, kto wyszedł naprzeciwko niego, a tutaj jednak czuje respekt i chyba wie o tym, że to walczy z legendą i on, wygrywając dzisiaj, może chyba stać się tą legendą. Jak nazywa się chwyt kończący Hogana? Jest to leg drop, uderzenie nogą na leżącego przeciwnika. To jest niespecjalnie według mnie dobry kończący chwyt. Ale efektowny. Nie, to jest, widać, że Hogan już, który walczy kilkanaście lat, ma ten chwyt od początku swojej kariery. Jest wielu zawodników, którzy potrafią wywinąć się po tym uderzeniu. Zobaczymy, czy to podziała na Goldberga. No teraz potwierdza się to, co mówiliśmy, no trochę chyba udaje, że go to boli, no w końcu nic mu takiego wielkiego Goldberg nie robi, no tak, nie? Z jednej nóżki na drugą przeskoczył Hogan, no i ciągle tak, że go boli, ale widać, że jednak dużo siły wkłada w to wszystko Goldberg. No niewiele na razie wrestlingu, niewiele zapasów, ale nie dziwmy się, stawka jest naprawdę olbrzymia. O, no tak, publiczności się to nie podoba. Czy pamiętasz, kiedy po raz pierwszy Hollywood Hogan został mistrzem świata? Albo osiągnął jakiś znaczący sukces? Znaczy, on zaczynał karierę w federacji WWF. Kilka lat temu ta federacja prezentowała się dużo lepiej niż WCW, ale pieniądze pana Teda Turnera, właściciela WCW, spowodowały, że obecnie ta federacja jest lepsza. Było to na początku lat 80. Czyli już prawie 20 lat na ring. No trochę przesadził chyba Hogan z tym pasem, uderzył kilka razy Goldberga, no wściekły jest, wściekły jest. No, zaraz się chyba zacznie. Na całego. Wszystkie chwyty dozwolone WCW i wielka walka wielkich wrestlerów. Teraz ładnie Nelson zapięty na karku Hogana. Nie, nic z tego nie będzie. Bardzo nieładnie zachował się po raz kolejny w tej walce Hogan. Oj, nieładnie. Mówiło się o tym, że Hogan nie jest już liderem swojej grupy. Czy to się potwierdza? Znaczy, Czy jest najważniejszy? Czy jeszcze rok temu istniał jeden Team NWO, którego liderem był właśnie Hogan, ale urośli mu przeciwnicy, głównie Kevin Nash i Randy Savage, i około 2 miesiące temu doszło do rozłamu w grupie NWO. Nash i Savage utworzyli NWO Wolfpack. Łatwo poznać ich kibiców, bo noszą czerwono-czarne koszulki, a Hogan i kilku innych zawodników zostało w teamie NWO czarno-białym. teraz w końcu Ale nadal zaatakował- Hogan jest liderem tego teamu. W końcu zaatakował Goldberg, ale jakby bał się mocniej uderzyć tego pana, który teraz zwija się poza ringiem. Tak go tylko lekko klepnął. No, ale to poczuł to Hogan. No jakby miał dosyć walki. Czyżby? Nie, nie, nie. Zbierze siły i wejdzie z powrotem na ring. Także ten pas to chyba jakiś talizman dla niego. Bez niego czuje się niepewnie. Walki Hollywooda Hogana niestety nie są zbyt efektowne. Już nie ta sprawność co kiedyś. Zawsze były tak?
Jeszcze kilka lat temu jednak więcej się działo w ringu. Teraz, mimo że nadal jest fantastycznie zbudowany, szczególnie jak na swój wiek, ale to już nie to co kiedyś. No ja też przyznam, że spodziewałem się czegoś więcej. Szczególnie po Goldbergu, no bo znamy już Hogana, wiemy co potrafi, no i ile już na tym ringu spędził czasu. Przez te 20 lat. Ajejej. A w dalszym ciągu, no to nie Hogan. Najpierw pasem, teraz krzesłem. Sędzia chyba słusznie mówi, że tak nie bardzo wolno. Oj. Spodziewałem się właśnie trochę więcej po Goldbergu, że pokaże tych swoich parę fantastycznych akcji, chociażby ten atak taki głową i barkiem na rywala. Może jeszcze go zobaczymy. Wow. Hogan właśnie wykonał ten swój kończący ruch leg drop, ale nie chce kończyć walki. Wykonuje go drugi raz. Oto Curt Hennig, który będzie chyba starał się pomóc Hoganowi wygrać tę walkę. A z tyłu widzimy Diamonda Dallasa Page'a i Karla Malona. No blisko był Hogan. Goldberg w opałach. Powoli się podnosi, a tutaj poza ringiem widzimy co robi Karl Malone. Wykonał uderzenie Page'a, Diamond Cutter na Curcie Hennigu. Proszę zobaczyć na Goldberga. On czeka na Hogana. I to będzie właśnie to uderzenie, ten atak barkiem w zasadzie w rywala. No, chyba ma już Hogana w garści. Zobaczymy, czy będzie akcja rodem z futbolu amerykańskiego, nazywana Spear. I teraz szykuje się wykonać swoją kończącą akcję, Jackhammer. Jest! Koniec, będzie koniec. 2. Tak jest. Tak jest. A więc Bill Goldberg zostaje nowym mistrzem świata wagi ciężkiej. I w wyniku tej walki posiada już 2 pasy mistrzowskie. No i prawdopodobnie będzie musiał się zrzec pasa mistrza świata Stanów Zjednoczonych. Potęga złamana, potęga Hollywooda Hogana leży na deskach. Widzimy co teraz się dzieje, lecą jakieś kubki, jakieś różne przedmioty i widzimy tego pana, który sturlał się